Witajcie, dzisiaj będzie troszeczkę o kolczochu. Pytaliście mnie, jak się uprawia te roślinki. Dzisiaj będzie o ich wybudzaniu, sadzeniu, jak sadzić, co sadzić, kiedy sadzić i co z nimi później robić. To są takie owoce, słuchajcie, które mają takie śmieszne mordki. Mi się to kojarzy troszeczkę z tymi dziadkami z balkonu z ulicy Sezamkowej, takimi bez zębów. Bardzo fajne. Tutaj przygotowałam kilka owoców. Jeszcze nie jest czas na ich wybudzanie, żeby je posadzić, prawda? I już zacząć kiełkować. Natomiast jeden z moich owoców o tym nie wiedział. I on już jest pół drogi do ogródka, więc będę go musiała posadzić, także przy okazji Wam pokażę, jak się to robi. Będziecie mieli wcześniej już filmik, prawda, żeby się przygotować, ewentualnie poszukać takich owoców do posadzenia, także będziecie mieli czas się przygotować. No i już Wam pokażę, bo tak, ja sobie w tej chwili te owoce moje przechowuję w różnych warunkach, troszeczkę na testy. Dostałam informację od koleżanki, która uprawia inną odmianę kolczocha. Ona ma takie malutkie, biało-kremowe i ona je przechowuje zawsze w lodówce przez zimę. To jest fajne, bo rzeczywiście można zatrzymać ten proces kiełkowania i one się nie wybudzają, prawda? Możemy je przezimować, przetrzymać w lodówce. Te mam z lodówki na przykład. One co prawda już kiełkują, ale ja je takie do lodówki wstawiłam i one w 5 stopniach około tam sobie siedzą. I jak je włożyłam z tymi mordkami już takimi, prawda, że już sobie kiełki wypuściły, to tak siedzą. Natomiast pewnie będę musiała je wcześniej troszeczkę wybudzić, dlatego że one już były takie, widzicie, już widać, nasionka są troszeczkę takie zżółknięte, żeby mi to czasami nie zaczęło zasychać i marnieć, to będę je pewnie musiała wcześniej posadzić. Z tym wybudzeniem to nie jest problem, że wcześniej je wybudzimy, tylko po prostu będziemy mieli dżunglę w domu i nic więcej, bo one sobie wypuszczają takie wąsy. Z tych wąsów, słuchajcie, przy każdym oczku puszczają jeszcze pędy na boki, wszędzie i z tego zaczynają wyrastać liście. Tutaj widać taki maleńki zalążek listka. One w tej chwili nie miały słońca, bo z kolei te kolczochy, które mam tutaj w tym miejscu, one są u mnie w garażu, takim, gdzie mam około 12 stopni. Te bardzo możliwe, że są niedojrzałe, widzicie, bo nie zaczęły w ogóle startować i kiełkować, a tam mają nie tak zimno, więc powinny się zacząć budzić, ale po pierwsze, może nie są dojrzałe i nie wzejdą w ogóle, więc je sobie wtedy zjem i wykorzystam. A jeżeli były na tyle dojrzałe, że teraz się nie obudziły, to one może po prostu później jeszcze sobie dojdą, te nasionka w środku. Bo tam w każdym takim owocu, słuchajcie, nie wiem, tu może będzie widać lepiej, jest po prostu pestka, taka wielka, tej wielkości, jak pestka z dyni. W środeczku jest jedna pesteczka. Jakbyśmy go przecięli, to tam jest jedna pestka. I raczej nie siejemy ich z samej pestki, bo po pierwsze, żeby wydobyć pestkę ze środka, z owoców, można ją bardzo łatwo uszkodzić. To nie jest takie proste. Mi się kiedyś udało, sadziłam roślinę z takiej pestki, z takiego nasionka. Ona rzeczywiście wzeszła, zaczęła rosnąć, ale była taka nieduża, mizerna. Natomiast posadzony cały owoc daje od razu dużą, potężną roślinę. Ona się dużo lepiej rozwija, jest mocniejsza, ma skąd pobierać składniki odżywcze, ona po prostu czerpie z tego owocu. Także to jest fajne. Może jakby jakieś warunki super stworzyć, to by lepiej to rosło, ale takie też słyszałam właśnie opinie, że zawsze najlepiej posadzić cały owoc. Tu jeszcze nie będzie widać, ale jak zacznie rosnąć, puszczać korzenki, to ja Wam pokażę, nagram też filmik. Tu sobie przygotowałam już podłoże, bo tą roślinkę muszę wsadzić do ziemi. Jak ona już puściła taki pęd, musi za chwilę dostać ziemię, bo po prostu mi tu zdechnie za chwilę. Zaraz ten pęd zacznie usychać, obumierać i stracę jedną sadzonkę. Przygotowałam sobie podłoże. Kupiłam sobie już 2 worki takiej ziemi do siewu, takiej na początkowe siewy właśnie. Ja używam cały czas stale tego samego podłoża. Trochę go lubię, trochę go nienawidzę, bo powiem tak, co roku testuję różne podłoża, a zawsze wracam do tego jednego. I ono tak, ma trochę grubych frakcji, ma jakieś patyki,
co roku ma ziemiórki, po prostu dostaję szału przez te ziemiórki, ale najlepiej mi w tym wszystko rośnie. To jest ziemia Canna Terra Professional. Ona jest droga, w ogóle no nie wiem dlaczego ma taką cenę, natomiast no po prostu dobrze w niej rosną rośliny, ale niestety robactwo też tu zawsze jakieś jest i ciężko mi powiedzieć, czy ją mogę polecić, czy nie. Ja nie znalazłam do tej pory lepszej, a używałam wielu różnych. I słuchajcie, bierzecie sobie pojemniczek. Mogą być na przykład po ciastkach, po tortach te otwierane takie, wiecie, mini szklarenki. Można sobie przerwać i w takim pojemniczku wtedy po ciastkach posadzić, bo ten kolczok nie będzie potrzebował na razie dużej doniczki. To podłoże też ma mało składników odżywczych, ale jemu na razie starczy to, więc wsypujemy sobie tutaj do środka, słuchajcie, trochę tego podłoża. Naprawdę nie musi być dużo. Już Wam pokażę. Tak sobie wsypałam. O, tak dotąd. Na początek. I najpierw jak wybudzamy te kolczochy, ten już mam co prawda mocno wybudzony, dziada, to je tutaj wsadzamy, tak do środka. Troszkę zagłębiamy tylko, ale nie bardzo. Tak, żeby, słuchajcie, tu tą mordkę tak zakryć. Troszkę, o, ziemią. I on z tej mordki właśnie wypuszcza tutaj do góry pęd, a na dół z tej mordki wypuszcza korzonki. Takie fajne wąsy wyrastają. I on sobie tutaj w dół będzie właśnie korzenie puszczał, tutaj do góry pędy. No i co? I ja sobie tą roślinkę, jak mam jeszcze niewybudzoną, biorę opryskiwacz taki z wodą i pryskam po tej roślince tylko trochę, tak żeby tylko troszkę wilgoci było. Nie zalewamy tego, żeby to stało w wodzie, tylko tak troszkę wilgoci. On jak poczuje ciepło, wilgoć, to zaczyna startować, jeżeli jest tylko dojrzała pestka w środku. I co? I ustawiamy sobie to na słonecznym parapecie. Niech sobie siedzi i rośnie. Jak on już sobie puści te korzonki i trochę tu miejsca zajmie, zacznie wypuszczać liście, to co robimy? Wyciągamy to z całą tą bryłą, z tymi korzeniami i przesadzamy do głębszej donicy. I wtedy już zasypujemy owoc. Ja na dno takiej donicy później daję sobie kompost. Nie na wierzch, tylko na dno. Bo w domu jak będziemy uprawiać rośliny w kompoście, to też nie jest do końca dobry pomysł, bo to zaczyna pleśnieć, bo tam się różne rzeczy, prawda, dzieją. Nie mamy takich warunków jak na zewnątrz, nie ma takiego przewiewu i tak dalej. Natomiast jak jest na dnie donicy, to on nie przeszkadza, nic się nie dzieje, żadna pleść się nie rozwija, prawda, żadne tam chwasty nie wyrastają z tego kompostu. On daje tylko odżywienie dla rośliny, a od góry zasypujemy taką ziemią kupną po prostu, która już jest taka sterylna bardziej, prawda, i nic nam nie będzie z niej wyłaziło. Także ja to robię w ten sposób. Także na początku tak, ziemia, tak żeby tylko do tej mordki tutaj. Możemy sobie wtedy sprawdzać, czy on tam coś już, prawda, wypuścił, coś się dzieje. No i na parapecik, pod słoneczko. Jak on by bardzo Wam wybujał do góry, to jeszcze można go też ciachnąć, tak? I on wypuści sobie tutaj boczne pędy. Ale czasami niektórym, jak mają słabsze rośliny, mało odżywione, zdychają te kolczochy wtedy, jak się je poucina. Ja je podwiązuję sobie sznureczkiem do karnisza i mam takie ozdoby w domu, tak? No, gdzieś je trzeba przechować. Także jak sobie ustawiam regał na rośliny, to kolczochy leżą najczęściej na ziemi i są po prostu puszczone do karnisza i sobie chodzą. Potrafią się nawet przystać do szybki. Takie dziady. I słuchajcie, kolczochy bardzo, naprawdę polecam, warto je uprawiać, bo tak, mamy jadalny owoc, pyszny i na surowo do chrupania. On ma taki smak, coś pomiędzy cukinią a kalarepką, tylko nie ma tego kapuścianego takiego smaku i tej ostrości kapusty, no ale coś podobnego, taka chrupkość kalarepy jest i taka soczystość. I widzicie, mamy grudzień, koniec grudnia, niedługo będzie i co? I mi się to super przechowuje, ja sobie z tego mogę korzystać praktycznie do wiosny. Jak mamy w lodówce, no to wiele miesięcy może tam leżeć i po prostu używamy. Do pieczenia, do gotowania, pokroić w kosteczkę, do zupy, dołożyć sobie do jakichś dań z patelni takiej fajnej. Przepołowić, wydrążyć troszkę, nadzieć czymś, zapiec, pychotka. Do tego wszystkiego jadalne są też te wszystkie pędy. W Azji bardzo często korzystają właśnie i wrzucają sobie na patelnię i robią różne rzeczy, gotują, duszą pędy, liście. Cała roślina jest jadalna, więc możemy sobie korzystać z niej do woli.
No i w ogrodzie jest też przepiękna, tak? Jej nie atakują praktycznie żadne szkodniki, które u nas tutaj są. Jedynie ślimaki lubią, no jak większość dyniowatych, więc trzeba na samym początku roślinę ochronić no i coś tam na te ślimaki, prawda, zabezpieczyć, żeby nie zjadły sadzonki na samym początku. Jak tą roślinkę sobie przetrzymamy w domu do ciepłych dni, to dopiero po przymrozkach wszelakich, bo to jest delikatne na mróz i na chłody, dopiero wtedy wsadzamy do gruntu. Wsadzamy w takim miejscu naprawdę, gdzie mamy żyzną ziemię, dużo kompostu, można dać obornik. Ja na samym kompoście je uprawiam i dać im jakąś podporę, bo one się będą pieły na wiele metrów, tak, na wszystkie strony, gdzie tam tylko znajdą miejsce. I wypuszczają później przepiękne kwiaty, takie bardzo nietypowe, charakterystyczne bardzo właśnie dla kolczocha, męskie inne, żeńskie inne. I od razu rosną maleńkie owocki, które przypominają już te dojrzałe. No cudo po prostu. No i ogólnie atrakcyjna, fajna roślinka. I jadalna, i ładna, ciekawa taka. Zawsze wszyscy jak przyjeżdżają tutaj do mnie do ogrodu oglądać, to się zastanawiają, co ja tam mam takiego dziwnego i co z tym robić później. Także taka atrakcja. No. Przechować jak widać można, bez problemu. Owoce później na kolejny sezon do sadzenia. Mamy fajne jedzenie. Roślina w sumie nie choruje też za bardzo. U mnie nie łapią jej w ogóle żadne mączniaki, czy jakaś kanciasta plamistość, tak jak inne dyniowate ogórki, czy dynie, czy cukinie. W ogóle nie łapią ich te choroby. Nie wiem, czy chorują na coś. U mnie na nic nie chorują. A inne rośliny tak, także polecam. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, będę się starała odpowiadać. Nagram Wam kolejne filmiki, jak będą wątpliwości, żeby je rozwiać. No i tyle. Dobrej zabawy, polujcie na owoce. Owoce trzeba kupować po prostu całe. Kupcie sobie owoce gdzieś w sklepach z tą ekożywnością taką, gdzie są egzotyczne owoce. Czasami można je dostać bardzo łatwo. Nieraz w stacjonarnych sklepach z takimi azjatyckimi jakimiś rzeczami i tam z owocami egzotycznymi też są dostępne. No, trzeba szukać, wiadomo, no to nie jest popularne u nas, więc nie będzie łatwo, ale tym bardziej jest później satysfakcja, prawda? Jak się uda zdobyć, a jeszcze później jak nam wyjdzie uprawa. Trzymam kciuki. Patrzcie, jakie fajne mordki i dziadki. A jeszcze nie wiem, czy Wam powiedziałam w trakcie mojego paplania. Kolczochy najlepiej wybudzać około lutego. Wcześniej to będzie trochę, będziecie mieli męczarnię, prawda, żeby je przetrzymać w domu i żeby Wam nie zarosły całej chałupy. A później po prostu możecie się nie doczekać plonu. Także luty to jest taki chyba najbezpieczniejszy termin, żeby i zebrać owoce i wytrzymać z nim w domu. Także tyle. Do zobaczenia.